Bardzo dziękuję za wsparcie Ewie M, Darkowi S oraz Maćkowi L. Dzięki panowie i panie. Cześć, hello, Siostok. Witam po dosyć długiej przerwie. Spowodowane było to moją chemioterapią oraz sepsą. Jeszcze nie wróciłem do pełni sił, ale bardzo chciałbym coś nagrać, coś wam pokazać. Zaczynajmy. Dzisiejszy odcinek będę nagrywał na prawdziwej Amidze 1200 pod systemem Amiga OS 4.1, a będzie to odcinek poświęcony archeologii. Tak mnie naszło, aby sobie powspominać polski sklep eFunzine. Strona internetowa istnieje do dnia dzisiejszego. Ostatni NEPS jest z 2011 roku. Sklep znany chyba prawie na całym amigowym świecie. Wiem, że on również za granicę. Może nie tyle odwiedzał za granicę, co był znany za granicą, bo i kupował i sprzedawał. A że strona internetowa działa całkiem dobrze pod iBrowsem, zarówno pod systemem z linii 3, jak i 4, no to pomyślałem, że może sobie wejdziemy na tą stronę internetową, przyjrzymy, co my tu mamy. Najważniejsze, jakie były wtedy ceny. Będę mówił to, co czytam, bo wiem, że mam też widzów za granicą, nie tylko Polaków, ale również ludzi, którzy nie mówią w języku polskim. A do filmu dostępne są napisy w innych językach, tak więc chciałbym, aby więcej ludzi było w stanie to zrozumieć. Sklep był prowadzony przez pana Marcina, nawet mamy go wymienionego z imienia nazwiska, Marcin Staniszewski. Proponowałem temu panu wywiad jakiś czas temu, właściwie tak całkiem niedawno, to jest kwestia kilku miesięcy. Niestety pan Marcin odmówił, ja to szanuję, jego decyzja, ma do niej pełne prawo. Ale możecie na przykład wysłać maila do pana Marcina. A wiem, że mail działa. Dobrze, zobaczmy, co my tu mamy. Jeśli pan Marcin ogląda ten materiał, to mógłby odpowiedzieć w komentarzach chociaż na jedno pytanie. Skąd się wzięła nazwa eFunzine? To jest takie dosyć ciekawe. Sklep handlował używanym sprzętem amigowym i około amigowym, aczkolwiek były też rzeczy nowe. Trafiały się, ale do tego wszystkiego dojdziemy. Ostatni NEPS, 10 urodziny. Rok 2011, październik, dnia pierwszego. Ale przejdźmy może do asortymentu. Ja oczywiście nie będę wszystkiego oglądał i przeglądał, bo zrobię odcinek na 2 godziny o niczym. Samanty, no to zobaczmy Samanty. Przy okazji sobie możecie zobaczyć, jak działa Amiga OS 4.1 Final Edition na prawdziwej Amidze 1200 z kartą Blizzard PowerPC i Bevision. Tak jest to konfiguracji. No i okej. Samantha, no proszę, mamy nawet nową, 3899 zł. Czyli około plus minus niecałe 800 funtów. Płyty główne Pegasus. No to zobaczmy Pegasusy. Pegasus G1 1000 zł, czyli jakieś 200 funtów. Pegasus 2 1000 MHz 1899 zł, czyli poniżej 200 funtów. Amigi. Mamy dużo Amigi. Amiga 2000 489 zł. Niecałe 100 funtów, tam 90 właściwie można by powiedzieć. No za tyle to się nie da w tej chwili kupić Amigi 2000. Amiga 3000 Desktop 1800 zł. Będę zaokrąglał, bo za każdą razem mówię te 99, czyli jakieś 180, niecałe 400 funtów. Oczywiście mówię niecałe, bierzcie pod uwagę, że ja tutaj to zaokrąglam, no bo bez sensu to za dużo czasu by wzięło przeliczanie tylko tak dokładnie. 500 funtów kosztuje Amiga 3000 Tower, niestety niedostępna. 4000 Desktop ta sama cena, ale zobaczcie, Amiga 4000 Tower
kosztuje już 440 funtów. Amiga 4000 Tower Escom wychodzi 900 funtów. Fajne ceny. Towar niestety niedostępny. Kurczę, fajnie byłoby zrobić wywiad z panem Marcinem. Naprawdę chętnie bym poznał historię tego sklepu. No właściwie to tak bardziej komisem by trzeba było nazwać, a nie takim typowym sklepem. Małe Amigi. Amiga 500 używana 160 zł, czyli jakieś 30 funtów. No to można by wziąć od razu w tej cenie cały kontener. Amiga 600 90 funtów. Amiga 1200 w okolicach 200. Cyknąłem niestety, ale nie szkodzi. Przejdźmy do ceny. No jakieś 240 funtów. Ta strona jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona, bo ona bardzo dobrze działa pod iBrowsem. Opisy tych komputerów, tych sprzętów są naprawdę bardzo fajnie zrobione. CD32 kosztuje około 180 funtów i 90 funtów za Amigę CD-TV. Również mogę zamówić po całym kontenerze, jednego i drugiego. Płyta główna Amigi 4000 z systemem 3.0, 310 funtów, czy 320 funtów. Ale do jakiej to jest Amigi? To jest Amiga Desktop. Kurczę, fajnie to chodzi. I powiedzcie mi, czy współczesny internet nie mógłby tak wyglądać. Natomiast w tej chwili obecnej, jak wchodzimy na byle jaką stronę, to wysyłamy kilkaset megabajtów niepotrzebnych danych. No zerknijmy na obudowy do Amigi 1200. Infinitive 80 tam parę funtów wychodzi. Gift niecałe 100 funtów i Chronic 75 funtów. Każdy chętny może sobie wejść na tą stronę internetową i przejrzeć, co się komu podoba. Strona nadal działa. Nagrywam ten film trochę po to, bo nie wiadomo jak długo ona będzie działać. A przynajmniej film zostanie, gdzie będzie sobie można zobaczyć co nieco. Sloty Zorro 50 funtów do Amigi 1200. To są sloty Zorro Mikronika. Sloty Zorro 3 do Amigi 1200. Mamy 80 funtów. Miałem kiedyś te sloty. Używałem ich krótki czas. I wiecie za ile je kupiłem? Niech sobie przypomnę. To było 30 polskich złotych, czyli 7 funtów za nie dałem. Jakieś tam 7 funtów 9 dolarów. Coś takiego wychodzi. Plus wysyłka. Zorro 4 do Amigi 1200. Mam te sloty. To są bardzo fajne sloty. Mam je z mediatorem. Tutaj akurat Elbox się postarał z tym. I ceny mamy 90 funtów za używane. Niestety nie da się już kupić nowych. Mamy 5 slotów Zorro. Do tego sobie możemy doczepić, bo to jest osobny sprzęt. 4 sloty PCI, czyli mamy już w sumie 9. Do tego mamy 2 sloty Zorro 4, no właściwie jeden, bo jeden jest zajęty przez mediatora, do drugiego możemy podłączyć pas AT Zorro 4. Zobaczmy sloty PCI. Powinien tutaj być chyba ten mediator również, zaraz zobaczymy. Mediator PCI na około 140 funtów. TX 250 funtów. O właśnie, tu jest ten mediator, bardzo rzadko spotykany. Girex chyba, nie wiem, który jest rzadziej spotykany. Obydwa są naprawdę rzadkie. Ale tutaj przejdźmy może do kart turbo teraz, bo to będzie najciekawsze chyba w tym wszystkim. Jakie były ceny w okolicach roku 2011? Rozszerzenia pamięci, ok. Zacznijmy od tego. 4 MB pamięci, 75 funtów. 8 MB pamięci, no niecałe 80 funtów, tam jakieś 78 wychodzi. No tutaj się chyba ceny za bardzo nie pozmieniały, ale pamiętam, że była jakaś karta taka ACA, bardzo tania. I ona właściwie miała procesor 0.30, a cenę właściwie takiego rozszerzenia pamięci fast. Karty PowerPC. I to jest to, co mnie najbardziej interesuje. Haha, tu jest zabawa, tu są fajne ceny. No to zobaczmy takiego mojego Blizzarda, którego w tej chwili ja używam, dokładnie w tym momencie. 200 MHz, no nie ma 300 MHz, ale jest 200 MHz. I taki Blizzard kosztował niecałe 3000 zł, czyli 700 funtów. No myślę, że teraz się nie da za tyle kupić takiego rozszerzenia.
Ale czy warto jest w ogóle coś takiego kupywać? No wydaje mi się, że nie. To już chyba lepiej zainwestować w Pistorma. Ja używam tej karty, no bo mam, a właściwie mam nawet dwie. Ale czy kupiłbym trzecią? No nie kupiłbym. Zobaczmy jeszcze na karty z procesorami 0.60. Apollo. 2400 zł. To jest niecałe 500 funtów. To jest podkręcona wersja Apollo do 80 MHz. No i ona kosztuje tam 520 funtów. Wychodzi i taką samą cenę ma Blizzard z procesorem 0.60. To zobaczmy karty dla Amigi 3000 i 4000. Oczywiście patrzymy na PowerPC. CyberStorm PowerPC 233 MHz, karta 0.40. Nigdy nie widziałem takiego CyberStorma, aczkolwiek też nie widziałem ich jakoś tak bardzo dużo. Mi się zawsze wydawało, że te karty miały tylko procesor 0.60, no ale wychodzi na to, że były również z procesorem 0.40 i ta karta kosztuje 4000 zł, czyli wychodzi 800 funtów. Nie kupi się już za tyle. Tutaj mamy podkręcony CyberStorm 366 MHz i on wychodzi 7000 zł. 1400 funtów. Z tego co ja widziałem obecnie, ludzie sprzedają te karty w okolicach 2000 funtów, czy tam nawet ponad, ale ja bym nie dał już tyle za taką kartę. Miałem dwa CyberStormy swego czasu. W tej chwili mam kartę BFG plus Ragnaroka 800 MHz. Karty graficzne PowerPC. Bevision 1600 zł i CyberVision 2100, czyli tam 300 funtów z hakiem i 400 funtów z hakiem. Mi się wydaje, że te karty no są trochę droższe, bo ja Bevision widziałem na eBayu za 400 funtów i ta karta się w tej cenie sprzedała. Ale no nie zdrożało to jakoś tam strasznie bardzo mocno. Karty Zorro. Na pamięci... Nie, no karty graficzne Zorro, dobrze jestem. A nie ma chyba żadnych kart Zorro. Albo trzeba przewinąć w dół, nie ma. No trzeba autorowi strony zgłosić błąd. Karty dźwiękowe. Zerknijmy tylko na karty dźwiękowe Zorro. Delfina 200 funtów. Prelude 120 funtów. Toccata 700 polskich złotych. Czyli 100 funtów, 140 plus minus. To też zerknijmy tylko na te karty Zorro. No używany Xsurf, nie ma tutaj nawet Xsurfa setki. W momencie, w którym ten sklep zakończył działalność, to nie było jeszcze tej karty na rynku. Modemy, zobaczcie, nawet modem sobie można kupić. Modem zewnętrzny 56K. No to jest chyba najmniej pożądany retro sprzęt w dzisiejszych czasach. Można sobie w każdej chwili wejść samemu, przejrzeć zawartość tego sklepu. Może zerknijmy jeszcze na jedną kategorię. Na przykład na gry dla Amigi CD32. Gry sportowe. Kingpin 5 funtów. Nico Faldos 3 funty. Sensible European Championship 9 funtów. Ja myślę, że tutaj skończymy na tym, bo ja nie chcę robić jakiegoś odcinka Mega Tasiemca, w którym sobie przeglądam zawartość sklepu. Strona jest dostępna tylko i wyłącznie w języku polskim, ale w dzisiejszych czasach nie ma żadnego problemu, aby ją sobie wrzucić na przykład do Google Translatora i ją sobie zobaczyć, zapoznać się z jej zawartością. Póki jeszcze istnieje. Szkoda, że pan Marcin się zajął czymś innym, ale no takie jest prawo rynku, tak? Nic nie trwa wiecznie, wszystko przeminie. Ja tutaj z tego miejsca chciałem pana Marcina serdecznie pozdrowić, życzyć mu dużo zdrówka. Bardzo się cieszę, że udało mi się nagrać po takiej bardzo długiej przerwie kolejny odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Taka archeologia Benedykta trochę. Życzę wam wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Bądźcie zdrowi. Bye bye. Wisą dla Taszro.